Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przerysować stosunek do danego problemu, który nam nie daje spokoju. Oczywiście wymyślimy sobie o danym problemie, możemy sobie go zapisać jako temat, czyli tematem 1.0 będzie nasz problem, problem z pieniędzmi, problem w stosunkach, problem w pracy, problem w stosunkach międzyludzkich, z sąsiadem, z sąsiadką lub też z jakimś innym z ciężką sytuacją, zdarzeniem, z którym nie możemy sobie poradzić. I tak, co robimy? Najpierw oczywiście zapisujemy temat i 20 słów, 2 minuty, a następnie przechodzimy do rysowania. I na kartce A4 może być i większa, może być A2, tylko wtedy zajmie Wam to bardzo długo, przynajmniej 2,5 godziny do 3. Rysujemy jakości, które będą pomagały nam ten problem przezwyciężyć, tak? I to będzie pierwsza jakość. To będzie taki okrąg, który będzie reprezentował, teraz wezmę jakiś inny, który będzie reprezentował odwagę na przykład, tak? Ja sobie tutaj wpiszę odwaga. Następny okrąg będzie reprezentował dyscyplinę w tym temacie, w tym problemie. To będzie dyscyplina. Dyscyplina. Następny okrąg będzie prezentował lekkość. Powiedzmy, że te okręgi mogą być w różnych miejscach, w różnych wielkościach. Lekkość podchodzenia do tego problemu. I kolejny okrąg niech będzie taki. Neutralny stosunek. Neutralny stosunek, czyli podejście neutralne do tego problemu, tak żeby nas to nie straszyło, tak? I oczywiście jeszcze rozwiązanie tego problemu. Gdzieś tutaj może powiedzmy, że tutaj rozwiązanie problemu. Rozwiązanie problemu narysowało mi się w lekkości, w neutralnym stosunku, czyli ja do swojego muszę podejść w neutralny sposób i oczywiście w lekkości. Wtedy będzie on rozwiązany. Dobrze. Tak ja sobie tłumaczę. Teraz co dalej robimy? Każdy krąg, który narysowałam, odwagę, każdy jest opisany. I teraz troszeczkę podciągniemy tą odwagę, czyli nie mamy jej albo mamy jej bardzo mało. Od środka zaczynamy prowadzić linię neurograficzną, tak jakbyśmy chcieli, żeby ta odwaga nam wzrosła. W ten sposób. I myślimy o tym naszym problemie. Dalej, dyscyplina. Też chcemy, żeby nam dyscyplina wzrosła. Czy to w ogóle, czy dotycząca tego problemu, rysujemy taki w środku wzrost aż do granic tego okręgu. Następnie przechodzimy neutralność. Każdy może sobie oczywiście wybrać, co tam chce innego. Powiększam sobie neutralność, neutralny stosunek do tego problemu i lekkość. Moja lekkość do tego problemu wzrasta. I rozwiązanie problemu. Rozwiązanie problemu oczywiście chcemy, aby problem się rozwiązał pozytywnie. Można sobie dopisać, że pozytywne rozwiązanie problemu. O, zobaczcie, jak mi tutaj ręka idzie. Pozytywne rozwiązanie tego problemu. Proszę bardzo. I teraz po narysowaniu tych linii myślimy oczywiście o tym naszym problemie cały czas w kontekście odwagi, lekkości, w kontekście neutralnego stosunku i w kontekście jego rozwiązania. I co robimy? Dodajemy linii neurograficznych z dołu do góry. Nadajemy energię rysunkowi z dołu do góry, z dołu do góry, z dołu do góry, z dołu do góry,
z dołu do góry. Dla tych, którzy pierwszy raz rysują, może niech polecam zastopować to wideo i zobaczyć sobie poniższe wideo, gdzie pokazuję, jak rysować linię neurograficzną, co to jest linia neurograficzna i jak przechodzić do zaokrąglania i do neurografowania. Ale jeżeli ktoś już miał do czynienia z neurografiką, to nie musi. Wdech, wydech bierzemy, popijamy wodę oczywiście i jak poczujemy, że wystarczy, dla mnie już wystarczy, to przechodzimy do neurografowania i oczywiście zaokrąglania wszystkich ostrości. Na co jest ten algorytm? Można go rysować na problemy, tak jak powiedziałam, z dziećmi, z wagą, problemy w pracy, problemy typu finansowe, problemy z jakimś problemem urzędowym, biurowym, właściwie urzędowym lub też sądowym. Każdy problem, który człowiek ma, może wymyśleć, o na przykład mnie w tym momencie zaczynają drętwieć ręce. Lewa ręka szczególnie. I oczywiście ciężko mi się oddycha. Ja narysowałam dzisiaj sobie mój problem z ubezpieczeniem. Jest jedną taką sprawą dotyczącą ubezpieczenia i jestem sama ciekawa, jak to się przerobi. Zaczęłam od odwagi. Też jest ważne, przy którym temacie zaczniecie zaokrąglać, przy którym haśle właściwie. Dzisiejsze hasło to nasz problem X, Y. Teraz mi drętwieje prawa ręka. Też zaobserwujcie się, co tam u Was się dzieje. Ja mogę sobie różnie tłumaczyć, że wypiłam dzisiaj już z rana za dużo kaw, że to, że tamto, nie poćwiczyłam może. Ale to wszystko, tak czy tak, neurografika powoduje. Po prostu ciało pokazuje nam, co z tym problemem jest związane. Przerysowując każde koło i neurografując, myślimy o tym naszym jednym konkretnym problemie, tak? Dla niektórych to może być jakiś problem właśnie z wagą. Też można tym przerysować. A dla niektórych zupełnie co innego. Każdy problem jest dla każdego, każdy ma inny problem i dla każdego ten jego problem jest w danym momencie najważniejszy. Oczywiście, jeżeli jest to taki problem długoterminowy, w sensie na przykład z wagą, no to wiadomo, że trzeba takich rysunków zrobić sobie kilka. Zróbcie sobie case. Tak jak chodzicie do coacha, czy też psychoterapeuty przez lata na coachingi, czy na sesje różne. Tak samo tutaj może być tak, że jeżeli coś jest naprawdę głęboko w nas, no to trzeba troszeczkę nad tym się pochylić. To nie tak od razu, że za jednym rysunkiem i już Wam się problem rozwiąże. Chociaż nie mówię, że nie, bo różnie to bywa. Natomiast proponowałabym
Wszystkim, którzy wiedzą, że mają ze sobą czy w sobie jakieś ograniczenia, blokady, że czują, że jakieś sankcje są na nich energetyczne i tak dalej, to zapraszam do zapoznania się z ofertą kursu. Tam jest taki kurs Maluj swoje ograniczenia, przepracuj swoje blokady i ograniczenia. To jest kurs, od którego się powinno zaczynać malować neurografikę tak naprawdę. Tam przemalowuje się wszystkie swoje ograniczenia, wszystkie swoje blokady, wszystkie jakieś tam na nas narzucone programy, bez opowiadania na kozetce, rozdrapywania ran od nowa i od nowa. Można sobie tam pięknie wszystkie problemy przerysować. Tam jest 21 lekcji, więc jest co robić. I proponuję na każdy algorytm, jeżeli sobie to zakupicie, wykonać kilka rysunków przynajmniej. Kilka rysunków, aż do takiego efektu, gdzie te rysunki zaczną Wam się podobać, bo jeżeli macie na sobie ograniczenia i blokady, to te rysunki na początku będą wyglądać tak sobie. To znaczy, nie chcę uogólniać, ale przeważnie tam widać takie niefajne rzeczy. I dobrze, bo one się przepracowują i kiedy już są przepracowane, ja na przykład poznaję to właśnie po rysunku, po formie graficznej, kiedy mój problem jest jakiś przepracowany, a ja go jeszcze rysuję algorytmem z kursu właśnie tego certyfikowanego neurografika, użytkownika neurografiki, przepraszam, to od razu widać na rysunku, jeżeli rysunek jest taki radosny, taki optymistyczny, taki ciepły, kolorowy i no ja widzę, że on jest taki po prostu bardzo optymistyczny, to znaczy, że ten problem już mój się przepracował, ja już ten problem przerobiłam. I ja osobiście już wiem, że ja już nie muszę na ten problem w tej chwili nic rysować, bo on już się przerobił. Ten problem już został, że tak powiem, przepracowany. Wczoraj zamieściłam wideo w lustrzanym odbiciu, także dzisiaj je skasowałam i zamieściłam Wam już poprawne, właśnie ze spiralami. Dziękuję Pani, która zwróciła mi uwagę na to, bo tam w tym, co Wam proponuję, o co chodzi, co Was straszy w finansach Waszych, jaka kwota Was straszy w finansach Waszych, no to właśnie też chodzi o to, żeby malować te spirale niezgodne ze wskazówkami zegara. Niezgodne. Jak ktoś namalował wczoraj zgodne ze wskazówkami zegara, nic się nie stało, ale dzisiaj proszę już namalować odwrotnie. Tak, widocznie tak musiało być. Widocznie tak, pamiętajcie zawsze, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Skoro niektórzy wczoraj namalowali to w takiej wersji, jaką podam, to znaczy, że to tak było potrzeba. Z takiego założenia wyjdźmy. Nie przerażajmy się, absolutnie nie. Wszystko jest tak, jak ma być. Nie ma przypadków. Ale już w tej chwili to wideo jest skasowane i załadowane jest nowe, także dziękuję za szybką reakcję i do dzieła. Można malować jeszcze raz, a to nie zaszkodzi. I jeszcze raz, naprawdę nie zaszkodzi. Ja teraz jakby coraz mniej, może problemów,
każdy ma, no też coraz mniej różnych, tak, fakt, ale coraz mniej mi się różne rzeczy pokazują, które kiedyś pokazywały mi się częściej, a właśnie przepracowałam to wszystko neurografiką i nawet właśnie pamiętam, jak ten kalendarz, który Wam tutaj proponuję, może to być kalendarz roczny, miesięczny, tygodniowy, też niesamowicie działa. Pamiętam, pierwszy raz go namalowałam 3 lata temu i potem się okazało, że wszystko to, co napisałam, to się no, zadziało. Jestem ciekawa właśnie a propos kalendarza, jak tam Wasze kalendarze, bo mój pracuje i to mocno. Powiem szczerze, że napisałam go sobie tak na lekkości, że tak powiem, w radości, lekkości. No tam pewne rzeczy uwzględniłam, pewnych nie, ale wszystko, co uwzględniłam, jestem po prostu, no nie powinnam być, bo to rzeczywiście działa i powinnam już bez takiego ojej mówić, coś się zadziało i ojej, jaka jestem przeszczęśliwa i zszokowana. No nie jestem szokowana, bo neurografika właśnie działa, to tak działa. Także ja ostatnio się natknęłam na mój kalendarz, który teraz stoi przede mną i właśnie go oglądam, co tutaj dziś mamy, kwiecień, tak? Dokładnie, słuchajcie, tak jak namalowałam, tak wszystko się, tak jak napisałam i namalowałam, tak wszystko się zadziało. Dokładnie tak. Wszystko. Więc ja już tutaj nie będę tego reklamować, że to działa, nie działa. No działa. Po prostu trzeba w to wierzyć, że działa. Nawet i bez Waszej wiary też zadziała, jak elektryczność. No, mam nadzieję, że Was przynajmniej to relaksuje, że Wasz mózg odpoczywa, że czujecie tą zmianę. Powiem szczerze, że te spirale są takie dosyć mocne, więc możecie też odczuwać jakieś różne sytuacje w ciele. Ale to wszystko jest przejściowe, tylko nam daje informacje, po prostu ciało do Was mówi. Tak jak przy kinezjologii. Ok, ja już sobie tutaj wszystko pozaokrąglałam. Co jakieś takie małe, mniejsze prześwity, to oczywiście to zamalowujemy, tak żeby tu energia nie uciekała i żeby nie było ostrości. I jak to już zrobimy i sprawdzimy wszystkie kąty, oczywiście te kąty jak nam wyjdą gdzieś po drodze, to cały czas będzie można je jeszcze integrować, przepraszam, harmonizować, tak żeby z ostrości wyszły zaokrąglenia. Ok. No i cały czas, tak jak mówię, rysujemy i myślimy o tym problemie. Myślimy o rozwiązaniach. Co tu zrobić jeszcze, żeby nie to, żeby pozbyć się tego problemu, bo każdy problem jest też po to, żeby go rozwiązać i pewne rzeczy chcą, żebyśmy zobaczyli te rzeczy. Także jak tutaj mieć taki neutralny dla mnie osobiście, jak mieć neutralny stosunek do jakichś problemów, które nas straszą, które przychodzą nie tak, jak my się tego spodziewaliśmy.
Ok. No ciekawie to wyszło. Teraz przechodzimy do rysowania, do archetypizowania, czyli nanoszenia kolorów. Ja biorę swoje ogryski. Dzisiaj dzielę się z Wami moim porannym rysunkiem. Jestem na urlopie, to mogę trochę Wam porysować. O, i zobaczcie, na przykład ja zaczęłam żółtym od neutralnego stosunku do tematu. Czyli dla mnie znaczy to tyle, że jeżeli temat, że mam w ogóle podjąć taką decyzję, mam mieć neutralny stosunek do tego tematu, czyli ani nie denerwować się, ani nie być w euforii jakiejś nie wiadomo jakiej, po prostu neutralny stosunek, czyli cokolwiek by się nie zadziało, ja mam zachować neutralny stosunek, po prostu mam je to nie ruszać, to jest moja, dla mnie, interpretacja. Tak? Czyli już zaczyna mi się robić gorąco. Neutralny stosunek do tej sytuacji, która jest przerysowywana, bo przerysowuję jeden konkretny temat, tak jak i Wam zaproponowałam, jeden konkretny temat, czy są to finanse, waga, czy to jakiś inny temat urzędowy. Ja przerysowuję temat związany z ubezpieczeniem, który się ciągnie od jakiegoś czasu i po prostu chciałabym już ten temat zakończyć, ale ten temat mnie tak denerwuje, że właśnie, że postanowiłam go przemalować. I teraz zaczęłam od neutralnego stosunku do tego tematu. A jeszcze bym chciała, zaraz, gdzie jest ten niebieski, to jest czarny, fioletowy. No, fioletowy mi wszedł w rękę, chociaż chciałam niebieski. I co? Dyscyplina, tak? Dyscyplina. Czyli myślimy o dyscyplinie w tym temacie, w tym problemie. Jaką dyscyplinę my możemy sobie narzucić w tym problemie? Ja już mam odpowiedź, ja już widzę. Kolor mi podpowiedział. Dalej. Teraz niebieski. Odwaga. Takie pajęczynki Wam wyszły zapewne też. Ale ciekawie to wyszło. O, i teraz odwaga. Moja odwaga to spokój. Ja już też widzę odpowiedź, tak? Moja odwaga po prostu zostać spokojnym. Wtedy będzie odwaga. A jesteśmy testowani na różne sposoby, tak? I przechodzimy do lekkości. Zobaczcie, rozwiązanie problemu zostawiłam sobie na koniec. Nie, też jest bardzo interesujące. O. I rozwiązanie problemu. Przypominam o tym, żeby 80 kartki było zamalowane. Dwie przynajmniej obok siebie leżące komórki tym samym kolorem. Żadnych kredek świecowych, tylko kredki takie ołówkowe lub też flamastry, markery. Mam już zamalowane, nie wiem czy 80%, a jeszcze sobie tutaj dodam trochę zieleni. I zobaczcie, do rozwiązania problemu moja ręka poszła. Dodaję tutaj trochę tak.
Oczywiście na końcu, jak już skończycie, to można sobie jeszcze postylizować ten rysunek i doprowadzić go do takiego super pięknego stanu. Ja sobie zrobię to później już. Będę się zagłębiała w temat i będę sobie stylizowała. Dodam jeszcze tylko może tutaj troszeczkę. O, nie, czerwony chciałam. Przy tej odwadze tutaj takiej siły jeszcze dodam sobie. No i teraz już na pewno będzie 80% zamalowanej powierzchni. Tak mi się wydaje. Jeszcze tu troszeczkę. Ok. No i co teraz robimy? Rysujemy oczywiście linię pola. Powiedzmy, że moja będzie szła stąd. Po mazaki chyba trzeba jechać. Będzie szła stąd. I tu. Czyli poszła przez dyscyplinę, przez odwagę, lekkość. Czekajcie. No, coś mi się tutaj nie podoba. Dobrze. Już dokończę tymi markerami, które mam. Widzicie, one też, to są nowe markery, które przestają pisać przy takich tematach. To są też obiekcje pewne. Zobaczcie, nie chciał pisać, zamknęłam go, wzięłam następny, odłożyłam następny, wzięłam go jeszcze raz, piszę. No, więcej nic nie powiem na ten temat. Ale i tak myślę, że trzeba po nowy pojechać. Linia pola jak zwykle jest grubsza, taka mocniej widzialna. Wszystkie ostre kąty po drodze, które zrobiliśmy rysując tą linię, zaokrąglamy w tej chwili i tak, żeby ona była taka obła, zintegrowana z tym naszym, z tą naszą grafiką, żeby nic to tutaj nie denerwowało. O. Dokładnie. I sprawdzamy, czy po całej linii od dołu do góry jest wszystko pozaokrąglane. Jakieś są bardzo małe takie komórki, proszę je zamalować. Ok. Jeżeli to już mamy, to
Możemy sobie jeszcze jedną linię pola dodać, ale ja już tymi flamastrami nie chcę skrzypieć. I oczywiście co robimy? Jedną jakość wybieramy, która nam będzie potrzebna do przepracowania tego problemu. Rozwiązanie tego problemu. Pozytywne rozwiązanie tego problemu, ale pozytywne dla mnie rozwiązanie tego problemu. I ja bym chciała, żeby ten problem się dla mnie pozytywnie rozwiązał. I to jest moja decyzja. O, to jest moja decyzja, to jest moja linia, figura fiksacji. Robimy to samo, co przed chwilą robiliśmy z linią pola, czyli poprawiamy na całej jej linii. Wszystkie ostre kąty zaokrąglamy, tak żeby nam się problem jak najszybciej przepracował i to, żeby już zniknęło z powierzchni ziemi dla nas pozytywnie. Postanowienie jest mocne i teraz niech się realizuje na naszą korzyść. Nasz problem niech się rozwiązuje dobrze, na naszą korzyść, pozytywnie. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę udanego dnia i oczywiście napiszcie jeszcze sobie 20 słów. 2 minuty, bardzo dziękuję i dziękuję, że pracujesz nad sobą. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.